W internecie często można natknąć się na filmiki, które są unboxingami komiksów i zazwyczaj polega to na tym, że z komiksu jest ściągana folia i album jest potem kartkowany, albo najzwyczajniej w życiu są to rozpakowywania zamówień ze sklepów internetowych. Dziś natomiast chciałbym Wam zaprezentować komiks, który rzeczywiście można wyciągnąć z pudełka, można zrobić z niego unboxing, ponieważ w takiej formie jest dystrybuowany. I chodzi o takie oto cudeńko. I tak na samym końcu będzie porównanie formatów do innych. David Mazzucchelli's Batman Year One Artist Edition to ogromny album, w którym znajdziemy przedruk tytułowego roku pierwszego Mrocznego Rycerza z głównej serii Batman z numerów od 404 do 407. Czym konkretnie wyróżnia się to wydanie? Tak zwane Artist Edition to inicjatywa wydawcy IDW polegająca na drukowaniu komiksów w formacie 1:1 względem oryginalnych plansz. W środku zatem znajdziemy wysokiej jakości skany całej historii zaprezentowanej w taki sposób, w jaki dotychczas mogły ją widzieć tylko osoby zaangażowane w jej tworzenie. Sprawdźmy zatem, jak to wygląda w kontekście omawianego Batmana. Już na początku warto zwrócić uwagę na przepiękną wyklejkę, jaką nas wita album po otwarciu. Sygnał, że czeka nas ewidentna uczta dla oczu. Zaraz później już pierwsza ciekawostka. Przerysowany Batman przez Mazzucchelliego w wieku 6 lat. Kto by pomyślał, że jakiś czas później zilustruje jedno z najważniejszych dzieł dla tej postaci. Jeśli żadne z Was nie miało nigdy do czynienia z oryginalnymi planszami komiksowymi rynku amerykańskiego, od razu przy przeglądaniu zwrócicie uwagę na elementy o niebieskim kolorze. Najbardziej oczywiście wyróżniają się linie, które wskazują margines, w ramach jakiego należy tworzyć ilustracje pasujące pod finalny wydruk komiksu. W tym samym kolorze dodawano także komentarze. Dobór barwy nie jest przypadkowy, gdyż podczas powielania plansz była ona pomijana, uzyskując w ten sposób czysty efekt końcowy. Podziwianie komiksu w takim wydaniu pozwoli zwrócić uwagę na wszelkie inne drobnostki, jak na przykład osobno doklejane elementy na stronie, typu napisy w ramkach. Czasem natkniemy się również na powielone i wycięte fragmenty scen z poprzednich zeszytów i użytych ponownie w innym rozdziale. Tutaj mamy na przykład posiadłość Wayne'ów, która została wzięta z pierwszej części historii. Co natomiast jeszcze znajdziemy w środku poza przedrukiem oryginalnej historii? Mamy galerię różnych ilustracji, konceptów postaci i wiele innych. Przed rozpoczęciem każdego rozdziału dostaniemy także do wglądu pomniejszone zestawy wszystkich plansz w wersji szkicowej. Do przeczytania dostajemy także długi wstęp Mazzucchelliego napisany w 2023 roku, gdzie poświęca szczególnie dużo miejsca na wyjaśnieniu procesu produkcyjnego komiksów w latach 80. Choć omawiany album skupia się na przedruku plansz w czerni i bieli, artysta dużo opowiada także o kolorach i ważnej roli swojej żony, Richmond Lewis, która pokolorowała rok pierwszy. Dowiemy się także o tym, jak od samego początku historia była tworzona z myślą o zarówno druku na niskiej jakości papierze, jak i bardziej ekskluzywnym wydaniu albumowym. Wstęp podaje też kilka ciekawostek z etapu twórczego, choć część z nich będzie Wam już znana. Chodzi m.in. o Gregory'ego Pecka jako inspiracja dla wyglądu Bruce'a Wayne'a. Dowiadujemy się też, że detektyw Flass jest wzorowany, oczywiście za zgodą, na szkolnym koledze artysty. Wyglądy postaci Seliny Kyle oraz Sary Essen z kolei zostały oparte na modelkach z katalogów mody kobiecej. Skoro mowa o Catwoman, Mazzucchelli miał spory problem z narysowaniem pewnej pozy tej bohaterki w jednym z rozdziałów, ale z pomocą przyszła mu pozująca małżonka, która notabene też kocha koty. Biorąc pod uwagę ogromny format, warto go porównać z innymi, aby nabrać świadomości skali. Zaczniemy na przykład od formatu Mank, skoro od niedawna mamy takowe z Batmanem publikowane w Polsce. Tutaj zaś porównanie do zeszytu amerykańskiego, a następnie standardowego wydania zbiorczego, a tak z kolei Artist Edition wygląda przy polskim Nightfallu, a tak przy roku pierwszym wydanego u nas w ramach DC Deluxe. No i na sam koniec porównanie do największego polskiego formatu komiksów DC, czyli Batman Noir. Robi wrażenie, prawda? Co tu dużo mówić, w okładkowej cenie $150 dostajemy ważną część historii Mrocznego Rycerza w nietypowym, największym możliwym formacie. Album zdecydowanie warty polecenia osobom lubującym się w kresce Mazzucchelliego oraz chcących mieć lepszy wgląd w komiksowy warsztat. Na jaką półkę mi się to w ogóle zmieści?